Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Niezmiernie cieszę się, że możemy się tutaj spotkać, nie tylko w tak wspaniałym wnętrzu, ale przede wszystkim przy okazji wystawy, wyjątkowej wystawy, która prezentuje kolekcję Roberta Longiego z Florencji, w skład której której perłą jest jedno z arcydzieł Caravaggia, a dodatkowo obecnie na zamku oglądać można jeszcze jeden obraz Caravaggia, więc dwa dzieła samego mistrza oraz prace bardzo często z nim związane. I stąd wziął się mój pomysł na nasze spotkanie, które dotyczyć będzie kilku zagadnień. Otóż przede wszystkim chciałbym Państwu pokazać, może nie będziemy zbyt dokładnie omawiać, ale jednak myślę, że wszystkie znane obrazy Caravaggia, które dotyczą właśnie tematyki mitologicznej albo rodzajowej. Nie jest ich aż tak dużo. W ogóle dzieł, które są znane Caravaggia, jest stosunkowo niewiele. Ich liczba tutaj waha się nawet, można powiedzieć, od 40 do 80. To zależy, jak je liczyć, skąd te problemy atrybucyjne jeszcze dzisiaj też będziemy mówić. Ten przegląd części twórczości Caravaggia chciałbym, aby również nam pomógł, stworzył pewien punkt wyjścia dla dzieł jego naśladowców, czyli zagadnienia zwanego caravagionizmem. I to będzie nasz drugi podstawowy temat. Będę się starał ograniczać właśnie do również tematyki mitologicznej i rodzajowej, chociaż na samej wystawie stosunkowo niewiele jest prac o tym charakterze. Oba obrazy Caravaggia, które obecnie są w zamku, mają właśnie tematykę rodzajową czy mitologiczną. Chciałbym jednak nie tylko przybliżyć Państwu zagadnienie caravagionizmu, pewnego fenomenu, które tak naprawdę dopiero w ostatnich latach w pełni jest doceniane przez specjalistów. Zresztą bardzo przyczynił się do tego Roberto Longi, który równolegle z budowaniem pozycji, prestiżu Caravaggia, przywróceniem mu odpowiedniej roli, dbał również o to, aby artyści z jego kręgu byli należycie doceniani. I dzisiaj też będziemy próbować to robić, ale chciałbym też, żeby ogólnie to spotkanie było też powodem do pewnej refleksji dotyczącej właśnie naśladowania w sztuce. Proszę zwrócić uwagę, że to słowo ma dla nas dość pejoratywne znaczenie. Historia sztuki dużo bardziej lubi używać określenia emulacja. Trzeba pamiętać, że w czasach, o których będziemy mówić, podejście do inspirowania się, wzorowania się na dziełach innych artystów było zupełnie inne. I chociaż Caravaggia uznajemy za rewolucjonistę i jest w tym bardzo wiele prawdy. Artystę, który wprowadza właśnie nowe formuły, tematykę propaguje, to jednak również i on, co również zobaczymy, miał swoje wzorce. On sam, z tego co wiemy, chyba tego nie lubił, żeby inni artyści się na nim wzorowali, ale generalnie jednak
mamy do czynienia z sytuacją, że była to sytuacja zupełnie normalna, że artyści sięgali po dzieła innych artystów, bo sięgali po to, co najlepsze. Nie tylko, aby je kopiować, odwzorowywać, dosłownie naśladować, ale przede wszystkim byli cenieni, jeśli potrafili stworzyć z tego nową wartość. I stąd właśnie to określenie emulacji, które jest stosowane przez specjalistów. W przypadku caravagionistów być może ten element pewnej niechęci wynika właśnie z tego, że mamy do czynienia z artystami, którzy zazwyczaj dość silnie sięgają po dzieła Caravaggia, ale dzisiaj będę chciał też Państwu pokazać, że nie tylko był to proces normalny, ale również, że są to artyści zasługujący na naszą uwagę, często wprowadzający nowe elementy, nowe wartości, a przede wszystkim malujący również wspaniałe dzieła. Ponieważ wystawie towarzyszą liczne inne wykłady, będę się starał tutaj nie powtarzać pewnych wątków, chociażby z wykładu pana Artura Badacha, czy również swój wykład będzie miała Joanna Kilian. Stąd też dzisiaj szczególnie będziemy zajmować się caravagionizmem. Jednak zaczynamy od samego Caravaggia i zaczynamy od obrazu, od kompozycji, która też gości na wystawie. Otóż przede wszystkim ta tematyka rodzajowa, która występuje u Caravaggia, pojawia się w latach 90., a więc w momencie, kiedy przyjeżdża on do Rzymu i zdobywa sobie uznanie początkowo kolekcjonerów, miłośników, znawców sztuki. Ten wybór tematyki i właśnie ten rozwój kariery Caravaggia są ściśle powiązane. Nie znamy żadnych obrazów, które Caravaggio stworzył wcześniej na północy Włoch, ale przyjechał już niewątpliwie jako artysta w dużym stopniu ukształtowany. Widzą Państwo teraz chłopca obierającego owoce z kolekcji królowej Elżbiety II. Obraz, który już w XVII wieku był identyfikowany jako praca Caravaggia. Na wystawie z kolekcji Roberta Longiego gościmy bardzo podobne dzieło. Tych prac jest zachowanych co najmniej 10. Tak naprawdę liczą się 3, 4, które są najwyższej jakości. Duża część specjalistów zgadza się, że właśnie obraz z kolekcji brytyjskiej, kolekcji królewskiej jest oryginałem samego Caravaggia. Pozostałe prace, tak jak w tym przypadku, są uznawane za dzieła, które naśladują w taki dość dosłowny sposób kompozycję pierwotną. I tutaj mamy do czynienia z tym pierwszym zjawiskiem, ale takiego dość dosłownego powtarzania kompozycji samego mistrza. Mistrza, który jeszcze, stąd też różne dyskusje na temat atrybucji tych obrazów, chyba dopiero nabierał umiejętności, bo jeszcze można dostrzec pewne błędy anatomiczne, które również są w tych innych wersjach powtarzane. Tutaj pojawia nam się już taka formuła, którą początkowo Caravaggio będzie stosował, czyli pojedynczej postaci i pewnych elementów martwej natury.
Można tutaj mówić tylko i wyłącznie o tym elemencie realizmu, który przywiózł Caravaggio właśnie z rodzinnych stron, ale też można próbować dywagować nad znaczeniami symbolicznymi. Czy mamy tutaj może do czynienia z alegorią, na przykład alegorią smaku albo alegorią jesieni. Jak się przekonamy, często takie obrazy rodzajowe takimi alegorycznymi znaczeniami były obarczone. Tak jak powiedziałem, tych obrazów jest więcej. Tutaj jeszcze jedna wersja, nad którą też specjaliści się zastanawiają, bo oczywiście zawsze jest też możliwość, że Caravaggio nie namalował tylko jednego obrazu, tylko sam powtórzył swoją kompozycję. Jest oczywiście też możliwość, że pierwowzór się nie zachował, chociaż tutaj argumentem za tym, że wersja z kolekcji królewskiej, argumentem jest to, że są tam widoczne pentimenti, a więc przemalowania. Widać, jak artysta zmieniał kompozycję. I jeden z najwcześniejszych obrazów Caravaggia z tego okresu rzymskiego, wiemy to nie tylko ze względu na styl, te datowania obrazów Caravaggia są często dość zmienne, dlatego że my mamy niewiele takich pewnych odniesień, ale akurat chory Bacchus pojawia się w relacjach z epoki. Pisze Giovanni Pietro Bellori o tym, iż Caravaggio malował właśnie swoje autoportrety z użyciem lustra i że pierwszym był Bacchus z winogronami. To bardzo ważne, jeśli możemy odnieść właśnie jakieś znane kompozycje do relacji źródłowych. No i tutaj oczywiście pojawiła się nam już tematyka mitologiczna, jednak widzą Państwo, że sam pomysł na obraz jest bardzo podobny, nadal pojedyncza postać i elementy martwej natury. Chciałbym też Państwu pokazać nie tylko za chwilę naśladowców Caravaggia, ale też troszeczkę odczarować kwestię, w którą często się bezwiednie zapuszczamy, określając Caravaggia właśnie jako artystę bardzo nowatorskiego, rewolucyjnego. Bardzo często to słowo się pojawia. I bardzo słusznie. Rzeczywiście to, co zaproponował kolekcjonerom rzymskim Caravaggio, nie miało bezpośrednich odniesień wtedy w sztuce rzymskiej. Ale, i tutaj mamy taki dowód, Caravaggio również korzystał z pewnych wzorców i pewne jego metody pracy czy pewna tematyka znajduje wcześniejsze przykłady. Rzeczywiście twórczość Caravaggia stworzy, można powiedzieć, przyczyni się do stworzenia malarstwa barokowego, ale nie będzie jedynym artystą, który wprowadzać będzie nowe formuły. Innym ważnym nurtem w malarstwie włoskim będzie szkoła bolońska z Annibale Caraccim na czele. Zresztą rodzina Caraccich przeniesie się wtedy też już do Rzymu, tam będąc celebrowana również przez to środowisko kolekcjonerów, znawców sztuki. I tutaj wybrałem dla Państwa obraz, który powstaje 10 lat przed przyjazdem Caravaggia do Rzymu. Mamy postać młodzieńca w bardzo oryginalnej pozie, ale właśnie takiej podpatrzonej z życia wziętej. Caravaggio też przywiezie ze sobą z północy ten pomysł malowania modeli bezpośrednio
bezpośrednio z natury i ten obraz ewidentnie też jest takim wynikiem uważnej obserwacji. Proszę zobaczyć, że też mamy neutralne tło, mamy też wspaniale namalowaną karawkę. No i oczywiście prowadzi nas to do obrazu, który gości obecnie w Zamku Królewskim, czyli chłopca gryzionego przez jaszczurkę. O obrazie już wiele powiedziano również przy okazji wystawy. Ja tylko wypunktuję tutaj pewne elementy, do których będziemy wracać, bo w jakimś sensie ten obraz też jest dla mnie taką osią naszego dzisiejszego spotkania. Widzą Państwo chociażby te elementy martwej natury, za które zresztą Caravaggio był bardzo ceniony przez późniejszych relacjonujących, oceniających jego twórczość. Mamy cały czas do czynienia z tą formułą dosyć jeszcze prostą, chociaż w tym przypadku tło nie jest ciemne. Do tej formuły wróci Caravaggio w późniejszych swoich obrazach, jednak ostry kontrast, również ów realizm tutaj są na miejscu. No i przede wszystkim owa ekspresja twarzy. To jest to, co od razu na nas robi wrażenie, ta umiejętność oddania tego grymasu bólu, ta mała jaszczureczka, która właśnie uczepiła mu się za palec. Również trzeba pamiętać, że obraz ma bardzo wiele interpretacji, które często odnoszą się do przemijania, do vanitas, ale również często, i ten motyw będzie nam się w różnych konfiguracjach powtarzał, odnoszą się do miłości. Tu chociażby pojawiające się róże, miłości, która również może przeminąć, która również może przynosić ból. I proszę Państwa, teraz chciałbym najpierw pokazać Państwu pewien kontekst taki formalny dla tego obrazu. W przypadku tego obrazu, tej kompozycji zawsze przywołuje się ten rysunek Sofonizby Angiusioli. Rysunek, który przedstawia dość podobną scenę, tylko że tutaj dziecko jest złapane za palec przez kraba, ale efekt grymasu bólu jest podobny. Choć to tylko rysunek, był on bardzo znany, celebrowany, zachwycał się nim Michał Anioł, więc jest duże prawdopodobieństwo, że Caravaggio mógł ten rysunek znać. Ale proszę Państwa, ten pomysł na taką silną ekspresję, on sięga sztuki właśnie wcześniejszej. I tutaj pokazuję najpierw fragment, a teraz widzą Państwo całość słynnej kompozycji Parmigianina, gdzie również w takim dziecięcym wydaniu mamy ów grymas, bardzo silną ekspresję na twarzy. Wynika to z tego, że po pierwsze oczywiście Parmigianino jest już malarzem manierystycznym, to jest taki moment, kiedy tego typu efekty zaczną się pojawiać, zwiastując właśnie rozwiązania ekspresyjne, rozwiązania barokowe, ale również w teorii renesansowej byśmy znaleźli zalecenia, aby malarz różnicował emocje, ekspresje swoich postaci, a będzie to bardzo cenione, taka umiejętność. I tym śladem ten element właśnie rozwinie Caravaggio. I proszę Państwa, wracamy do tej kwestii powtarzalności. Otóż w przypadku tego obrazu, i tutaj właściwie już w tej chwili specjaliści się zgadzają, mamy dwie wersje. Obie namalowane przez Caravaggia, trochę różniące się sposobem malowania, ale w sumie kompozycje są właściwie identyczne. Ta druga wersja, którą teraz pokazuję, znajduje się w zbiorach Galerii Narodowej w Londynie. My rzadko sobie zdajemy sprawę z tego, że artyści chętnie powtarzali, sami powtarzali też swoje kompozycje. Jeśli
odniosły sukces, podobały się, to dlaczego nie? I tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, z takim dosłownym skopiowaniem z repliką autorską. I proszę Państwa, teraz dużo mniej znana kompozycja, choć jak Państwo widzą dość podobna do Chłopca z jaszczurką. Otóż specjaliści się tutaj też nie są w stanie zgodzić. Czy zachował się oryginał? Raczej uważa się, że nie, bo wersje, które tutaj Państwu też pokazuję, jest ich więcej. Ta jest jedną z lepszych, ale być może nie z czasów Caravaggia, w jednym z muzeów amerykańskich. Tutaj z kolei wersja, która pojawiła się jakiś czas temu na aukcji i były takie próby, aby przypisać ją samemu mistrzowi. Jednak tutaj opinie, dyskusje też dotyczą kwestii, czy przede wszystkim mamy do czynienia z powtórzeniem zaginionego obrazu Caravaggia, czy jest to jednak powtarzana pewna wariacja odnosząca się właśnie do prac samego mistrza. I kolejne obrazy Caravaggia, Wspaniały chłopiec z koszem owoców z Galerii Borghese, co do którego autorstwa oczywiście w tej chwili nie mamy żadnej wątpliwości, a trzeba pamiętać, że obraz był jeszcze w XX wieku, jego autorstwo było kwestionowane. Więc musimy sobie zdawać sprawę z tego, że te dyskusje właśnie na temat atrybucji obrazów Caravaggia trwają, ale bardzo często, tak jak w tym przypadku, są przyjmowane przez wszystkich, prawie wszystkich specjalistów i wtedy my też możemy być pewni, że mamy do czynienia z obrazem samego mistrza. To zresztą obraz, który ma bardzo dobrą proweniencję, dlatego że należał do najpierw kawaliera di Arpino, został nauczyciela, przez krótki czas nauczyciela Caravaggia, później został w dość sensacyjnych okolicznościach skonfiskowany, w efekcie trafił właśnie do Galerii Borghese, ale gdzieś tam po drodze zapomniano o jego autorze i dopiero po raz pierwszy jako autor Caravaggio pojawia się pod koniec XVIII wieku. To zresztą przy tej okazji Bellori pisze właśnie o tym, że Caravaggio nauczył się malować kwiaty i owoce tak dobrze, naśladując je, że wszyscy przychodzili uczyć się od niego, w jaki sposób stworzyć piękno, które teraz jest tak popularne. Chociaż jak wiemy, identyfikujemy tylko jedną martwą naturę samego mistrza, to jest świetny przykład, jak ten element odgrywał ważną rolę w jego wczesnych obrazach. I kolejna praca, Bacchus, znajdujący się w Galerii Uffizi, i przed chwilą wydawałoby się obraz rodzajowy, w tym przypadku obraz odnoszący się do mitologii. Tego typu tematyka, tak jak powiedziałem, bardzo podobała się zamawiającym. Mogli się zachwycać nie tylko samym wykonaniem, ale właśnie odniesieniami i tymi symbolicznymi, i również literackimi, odnoszącymi się do starożytności, ale też i do współczesnych chociażby dzieł poetyckich. No i proszę Państwa, zaczynamy powoli, będziemy to rozwijać, oglądać obrazy, które może nie zawsze nas zachwycają swoją klasą, ale potrafią być, tak jak ten obraz ze zbiorów Ermitażu, rzeczywiście zadziwiające, bo ten motyw właśnie Bacchusa, z nim związany, będzie się pojawiał często w kręgu Caravaggia. Czasami, tak jak w tym przypadku, nie jesteśmy w stanie zidentyfikować ręki artysty, który stworzył ten obraz. Trzeba pamiętać, że ten krąg
artystyczny Caravaggia w czasie jego pobytu w Rzymie był stosunkowo wąski. Caravaggio nie stworzy wielkiego warsztatu mimo swojego sukcesu, jaki osiągnie. I proszę Państwa, jedyny fresk Caravaggia, co do którego właśnie większość specjalistów się zgadza, znajdujący się w Rzymie. I tutaj taka ciekawostka, aktualnie willa, w której ten fresk się znajduje, jest na sprzedaż. Z tego, co słyszałem, 550 milionów, chyba taka jest cena wstępna. No, to zawsze jest duże niebezpieczeństwo, jeśli tego typu prace trafiają w ręce prywatne. To też dotyczy również obrazów. Jak Państwo widzą, ta kompozycja jest, ona znajduje się na suficie, stąd też jej dość też zaskakujące skróty perspektywiczne i ujęcie właśnie owych bóstw, które tam są przedstawione. I kolejny obraz przedstawiający młodzieńca z tu bardzo mocno rozbudowaną, martwą naturą. I kolejny wątek, czyli wątek muzyki. To jest praca, zresztą ostatnio poddana konserwacji, stąd wspaniały obecnie wygląd tego obrazu, znajdująca się też w Ermitażu w Petersburgu. I mamy tutaj do czynienia ze sceną przedstawiającą lutnistę. Wiemy o tym, że i w tym przypadku wiemy na pewno, iż ten obraz powstał dla jednego z głównych mecenasów Caravaggia, markiza Vincenza Giustinianiego. Wiemy dlatego, że do Ermitażu na początku XIX wieku bezpośrednio trafił z kolekcji Giustiniani. Ale również wiemy ze źródeł z epoki, że Caravaggio namalował dwie wersje tego obrazu. Drugą dla kardynała Francesca Marii del Monte, z którym był też w pewnym momencie blisko związany. A więc mamy pewność, że powstały dwa obrazy. Pytanie, czy ten drugi obraz zachował się do naszych czasów. Zazwyczaj wymieniana jest ta kompozycja ze zbiorów prywatnych w Nowym Jorku, która 30 lat temu była właśnie celebrowana w Metropolitan Museum of Art jako odkryty Caravaggio. Jednak istnieje, kilka lat później pojawiła się druga wersja na aukcji, która po odczyszczeniu również okazała się bardzo wysokiej klasy obrazem. Tak jak Państwu powiedziałem, w przypadku obrazów, które są w zbiorach prywatnych, te kwestie atrybucyjne nabierają szczególnego wyrazu. Dlatego, że gdy taki obraz trafia na aukcję, różnica ceny, jeśli mamy do czynienia z dziełem samego mistrza, a jeśli mamy do czynienia z dziełem jego naśladowcy, potrafi być mieć bardzo dużą różnicę. Stąd też jednak pewna ostrożność specjalistów w ocenianiu tych prac. Zresztą to nie są jedyne wersje tego obrazu, jak w przypadku Caravaggia, którego obrazy się podobały, były popularne. Wersji tego obrazu jest też więcej. Ten motyw grającego na lutni oczywiście nie jest pomysłem samego Caravaggia. Tutaj przede wszystkim, mówiąc o takich muzycznych tematach, moglibyśmy się odnieść do środowiska weneckiego początków XVI wieku. Tu pokazuję Państwu przykład artysty, który był rzeczywiście też w Wenecji, ale działał też w rodzinnej Lombardii, rodzinnej rejonie Caravaggia. A tu z kolei przykład artysty z Bolonii, którego zresztą pracę mamy też na wystawie. Takich przedstawień grających na lutni może nie znaleźlibyśmy bardzo dużo, ale oczywiście było to
ujęcie, temat, który Caravaggio znał i tylko za sprawą swoich obrazów przyczyni się do spopularyzowania tego tematu. I również w tej wczesnej twórczości obserwujemy takie zjawisko u Caravaggia dość naturalne, to znaczy zaczyna od kompozycji jednopostaciowych, a później je rozwija. I tak jest w tym przypadku scenie koncertu z Metropolitan Museum w Nowym Jorku, gdzie już nie mamy tylko jednego młodzieńca, tylko większą liczbę postaci, tak typowo dla Caravaggia, mocno są oni tutaj ścieśnieni. Kompozycyjnie też jest to oczywiście dużo trudniejsze zadanie. W przypadku tego obrazu, który też powstaje zapewne w kręgu kardynała Del Monte. Chciałbym, żeby Państwo zwrócili uwagę na to, iż Caravaggio nadał tej pracy taki dość bezczasowy wymiar. Te postaci nie są ubrane w jakoś bardzo konkretne stroje z epoki. W odróżnieniu od tego, co będziemy widzieć na pracach jego naśladowców, ale również w odróżnieniu od tego, co Caravaggio mógł wcześniej oglądać, z czego sam mógł korzystać. I teraz chciałem Państwu pokazać właśnie kilka prac, które mogły być inspiracją dla samego Caravaggia, abyśmy zobaczyli, że to nie tylko caravaggioniści naśladują Caravaggia, ale że jest to element pewnego większego procesu. Tutaj scena koncertu, która powstaje jeszcze na początku wieku XVI, właśnie w rejonie Lombardii, bo to ona tutaj przede wszystkim jest dla nas punktem odniesienia, bo był to zresztą rejon bardzo oryginalny też, jeśli chodzi o swoją stylistykę i tą oryginalność przejmuje, rozwija też Caravaggio. Ale jeśli chodzi o tego typu sceny, można sięgnąć jeszcze wcześniej, do XV wieku. Proszę zobaczyć, że w tym być może pierwszym znanym we Włoszech tego typu przykładzie mamy już efekt, który będziemy też oglądać później dość często wśród caravagionistów, tej chęci pokazania nie tylko gry, muzyki, ale też śpiewu. Pomimo, że to obraz renesansowy, ten element, ta chęć pokazania owej ekspresji twarzy tutaj też się pojawia. No i skoro jesteśmy przy tych korzeniach Caravaggia, to jeszcze przydadzą się nam nie tylko w odniesieniu do samego mistrza, ale również i późniejszych artystów tego typu obrazy, właśnie powstające w XVI wieku. To jest zresztą obraz, który został opublikowany przez Roberta Longiego, bo tu często moglibyśmy się do tego wielkiego badacza odwoływać. Longi jeszcze uważał, że jest to obraz Sofonizby Angiusioli, porównując go do podobnej kompozycji też gry w szachy z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Dopiero później został on poprawnie atrybuowany. I jeszcze jedna scena przy stole, gry, ale gry w karty. Dlatego, że szukając różnych korzeni, ja przede wszystkim się odwołuję do dzieł włoskich, ale pewne wątki, tak jak tutaj ta gra w karty, więcej byśmy takich przykładów wcześniej znaleźli na północy, również na początku XVI wieku, gdzie ten pomysł właśnie w kręgu Lukasa van Leyden, gry w karty, był też chętnie często realizowany i właściwie będziemy mieli do czynienia z taką paradoksalną sytuacją, kiedy później z kolei artyści, którzy przyjadą z północy do Rzymu, zainspirują się Caravaggiem, przywiozą ten motyw z powrotem do siebie, do domu, do Niderlandów. Bo oczywiście ta gra w karty
prowadzi nas do słynnego obrazu Caravaggia znajdującego się w Stanach Zjednoczonych, w Teksasie. Obrazu, który nie tylko pokazuje mistrzostwo kompozycyjne, ale też takie dramatyczne, co wcześniej było prostą czynnością obierania owoców, czy dramatycznym, ale jednak chwilowym ugryzieniem przez jaszczurkę, tutaj zamienia się w pewną opowieść. Opowieść nie tylko o grze w karty, ale też o oszukiwaniu, jak Państwo widzą, bo ten motyw również będzie tak w przypadku dzieł powtarzający go, będzie miał również pewne przesłanie moralne, będzie takim przestrzeżeniem przed uprawianiem hazardu. I proszę Państwa, to była kompozycja bardzo popularna, wielokrotnie powtarzana. Wersją, o której w pewnym momencie było bardzo głośno, jest wersja, zresztą nawet był to rodzaj skandalu, to wersja, która też znajduje się w rękach prywatnych i tutaj zdania specjalistów są podzielone, ale na tyle jest wielu przeciwników, iż jest to wersja samego Caravaggia, że jednak znak zapytania jest tutaj konieczny. W przypadku tego obrazu inny słynny badacz, Denis Mahon, właśnie uważał, że jest to obraz Caravaggia, jednak spotkało się to z oporem innych specjalistów. I proszę Państwa, kolejne tematy, które pojawiają się u Caravaggia. Obraz z Pinakoteki Kapitolińskiej ze sceną wróżenia z ręki. To była własność kardynała Del Monte również. I w tym przypadku z kolei nie tylko mamy do czynienia z pewną akcją, ale też się pojawia nam ten element taki psychologiczny tej relacji pomiędzy tymi dwiema postaciami i który łączy się również z tym przesłaniem takim moralnym, dlatego że tutaj ów młody człowiek może być właśnie widziany jako taki przykład młodzieńca, który dopiero wchodzi w życie i też właśnie może zostać oszukany. I w przypadku tej kompozycji mamy do czynienia z sytuacją jeszcze inną. Otóż w Luwrze znajduje się druga wersja tego obrazu. To była własność rodziny Pamfili, a więc też oba dzieła są bardzo dobrze potwierdzone. Nie ma też żadnych wątpliwości co do autorstwa samego Caravaggia. I jak Państwo widzą, mamy do czynienia z podobną kompozycją, ale jednak nie identyczną. Tutaj zaszła pewna modyfikacja pewnej układu chociażby tych postaci. I proszę Państwa, obraz, którego niestety nie zobaczymy już w oryginale, obraz, który znajdował się w zbiorach berlińskich, należał też do kolekcji Giustiniani, przedstawiający właśnie taką kurtyzanę, w której w pewnym momencie pada jej imię Filida w źródłach, stąd też udało się specjalistom konkretnie zidentyfikować tą kurtyzanę. Obraz niestety zniszczony w czasie II wojny światowej, ale będący dla nas taką pracą, którą moglibyśmy uznać za portret. Tutaj przecież wręcz nawet udało się zidentyfikować samą modelkę, która zresztą też pojawia się w innych kompozycjach Caravaggia, takie są podejrzenia. Jednak jest to obraz, który odnosi się właśnie do, chociażby też swoim takim realizmem, naturalnością, ten element rodzajowości tutaj również się pojawia. Dlatego, że, jeszcze chciałem Państwu pokazać obraz, który bywał też przypisywany samemu artyście, ale głosów przeciwnych jest dużo więcej. On się niedawno pojawił też na aukcji znowu, jako przykład właśnie też pewnej formuły, która
była powtarzana, rozwijana przez artystów, być może z takiego jeszcze dość wąskiego kręgu samego Caravaggia, ale tutaj jeśli chodzi o datowania również tych dzieł, tych naśladowców, to bardzo różnie bywa. I tymi obrazami też chciałem wprowadzić właśnie taki wątek, że w przypadku tej tematyki mitologicznej czy rodzajowej już widzieliśmy, że ona się dość naturalnie przenika, ale również przenika się z dominującą jednak u Caravaggia, jego naśladowców tematyką religijną. I tu nie bez powodu po owej kurtyzanie pokazuje pokutującą Marię Magdalenę, obraz, który znajduje się w Galerii Doria Pamfili, zresztą prawdopodobnie właśnie był wymieniany w inwentarzach kardynała Pietro Aldobrandiniego. I również i tutaj ten element takiego realizmu, tych elementów martwej natury, o którym mówimy, też mamy dość, jest to silne. I taki rodzajowy charakter ma też nawrócenie Marii Magdaleny, czy Marta i Maria Magdalena. To też obraz, który prawdopodobnie należał do rodziny Aldobrandinich. Dość późno został zidentyfikowany, dlatego że też dość słabo pojawia się w biografiach samego artysty. I przywołuję tutaj też te obrazy o tematyce religijnej, żeby zobaczyć, że pewne formuły, sposoby ujęcia pojawiają się w różnej tematyce. I również, że jakby merytorycznie się przenikają, bo za chwilę będziemy oglądać dużo prac właśnie dziejących się przy stole i ten wątek właśnie stręczycielstwa, takiej miłości, ale dość powszedniej, i będzie się też pojawiał właśnie w kompozycjach stricte rodzajowych. Więc to są też pewne wątki, które się będą przenikać u naśladowców Caravaggia. Ale my jeszcze spójrzmy na kolejne jego obrazy, jeszcze z lat 90., ale już raczej z końca, czy z połowy, tutaj też datowania bywają różne. I wspaniała kompozycja, która wiemy, iż została zamówiona przez kardynała del Monte i była ofiarowana wielkiemu księciu Toskanii Ferdynandowi Medici. Głowa Meduzy. Wraca nam ta grymas, ale tutaj jest to taki przerażający wyraz twarzy Meduzy. Ten realizm typowy dla Caravaggia oczywiście przydaje tutaj tego efektu grozy. To jest kompozycja, która znajduje się w Galerii Uffizi, ale trzeba pamiętać, że znane są, i tutaj też większość specjalistów się zgadza, że są dwie wersje tego obrazu. Ta druga zazwyczaj jest uznawana za odrobinę wcześniejszą i jest w kolekcji prywatnej. To zresztą obrazy, które nie tylko robią na nas wrażenie, bo zapewne znał ten obraz, tą kompozycję Peter Paul Rubens, który przecież Rzym odwiedził na początku XVII wieku, miał szansę zobaczyć pracę Caravaggia, wyciągnąć z tego swoje dla siebie wnioski i też w taki bardzo twórczy sposób do nich się odnieść. To oczywiście kompozycja już dużo później namalowana, powtarzająca chyba w jeszcze, jeśli się w ogóle można, drastyczny sposób ten motyw, ale inspiracją tutaj zapewne był też Caravaggio. I doszliśmy do tego drugiego obrazu, który gości obecnie w Warszawie, który przyjechał z Palazzo Barberini, a więc z
Galerii Narodowej w Rzymie. Obraz przedstawiający Narcyza. Obraz, który trafił do muzeum na początku XX wieku i tutaj też toczyła się dyskusja dotycząca atrybucji. To był temat dość popularny, ale w przypadku tego obrazu wydaje się, że mamy mniej pewnych powtórzeń, być może obraz był właśnie mniej popularny czy mniej dostępny. Obecnie jednak duża część specjalistów widzi w nim dzieło samego mistrza. Tym bardziej, że obraz, nawet jeśli w epoce nie zdobył aż takiego rozgłosu, to jego siła potwierdzana jest przez obecną jego karierę. To praca, która dość często jest reprodukowana, ten motyw mitologiczny zaczerpnięty, jak to często bywa z Metamorfoz Owidiusza, który też w różny sposób możemy interpretować w odniesieniu do czasów Caravaggia, jest też bardzo popularnym, takim bardzo wymownym obrazem, który możemy zaadoptować na nasze własne potrzeby. To przeglądanie się we własnym odbiciu, metaforycznie w swoim wnętrzu, to praca, która jest nie tylko podziwiana, ale przybywa jej możliwości odczytania i interpretacji. No i proszę Państwa, już wchodzimy w sam początek właśnie XVII wieku. W późniejszej twórczości Caravaggia tematyki mitologicznej jest dużo mniej, ale jednym z tych najwspanialszych przykładów jest Amor zwycięski, Amor vincit omnia, to cytat z Wergiliusza, obraz namalowany też dla markiza Giustinianiego. Tutaj zresztą Caravaggio też formalnie odnosi się do wcześniejszych wzorców, korzystając z kompozycji Michała Anioła, którego bardzo podziwiał i który też wpłynął na jego formy. Mamy do czynienia z sceną właśnie przedstawiającą Boga miłości, ale tej ziemskiej, który triumfuje poprzez tą martwą naturę nad nauką, sztuką, sławą, potęgą. Owa miłość tutaj zwycięża. A więc też wykorzystanie bardzo ważne tych elementów martwej natury, ale tylko jako części kompozycji. No i to była kompozycja, która była też znana i powtarzana. Tutaj Państwu najpierw pokazuję takie kompozycje, które dość bezpośrednio, ale też jednak jakoś tam modyfikując ten motyw były malowane. Z tym, że te prace, które teraz pokazuję, one powstały dużo później. Już w tej głównej fali caravagionizmu, zainteresowania się pracami mistrza, która nastąpi po jego śmierci. A więc po 1910 roku caravagionizm będzie się rozwijał właśnie w latach nastych, 20., a w latach 30. będzie się już powoli kończył. Odnosząc się do słynnego obrazu Caravaggia, trzeba też jednak wspomnieć o kompozycji, która była bezpośrednią odpowiedzią na ten obraz. Zamówiona przez brata markiza Giustinianiego, przez kardynała Giustinianiego u Giovanniego Baglione. Giovanniego Baglione, który stanie się biografem Caravaggia, ale bardzo mu nieprzychylnym, dlatego że właśnie w tym czasie wejdzie w spór, skonfliktuje się z artystą i stąd też bardzo będzie nieprzychylnie pisał o artyście. To był jeden z tych malarzy, którzy właśnie w czasie pobytu Caravaggia jeszcze bezpośrednio sięgali po jego twórczość. To miał być rodzaj dialogu pomiędzy tymi malarzami, pewnie też z tego powodu te animozje, był to jeden z powodów tych animozji. To
wersja, która znajduje się w Berlinie, ale mamy również drugą wersję z Palazzo Barberini. To kompozycja, która przedstawia zwycięstwo miłości niebiańskiej nad miłością ziemską. Więc to nie tylko odpowiedź artystyczna, ale również bardzo wymowna, jeśli chodzi o swoją treść. Zresztą ta kompozycja ma też bardzo wiele różnych interpretacji. I znaczącym jest, dlatego tutaj Państwu pokazuję obie wersje, że powstały dwie, które są bezsprzecznie uznawane za dzieło samego Baglione. I my rzadko sobie z tego zdajemy sprawę, bo one po prostu bardzo rzadko są prezentowane obok siebie. I tak jak powiedziałem, później Caravaggio rzadko sięga po tematykę mitologiczną, przynajmniej jeśli chodzi o obrazy, które znamy. To Śpiący Kupidyn z Palazzo Pitti we Florencji. Obraz namalowany na Malcie już w czasie tułaczki po ucieczce Caravaggia z Rzymu. Znamy dość dokładnie okoliczności powstania. Został on namalowany dla sekretarza wielkiego mistrza zakonu maltańskiego, ale też wiemy, że nie była to pierwsza tego typu kompozycja Caravaggia. Wiemy, że wcześniej w Rzymie już Kupidyna malował, ale po prostu ten obraz się nie zachował. No i to przedstawienie, jeśli patrzymy na obrazy, tutaj między innymi praca malarza, którego praca też jest obecnie na wystawie, które to prace innych artystów mogą nie w bezpośredni sposób odwoływać się do jakiegoś konkretnego wzorca Caravaggia, czy też w ogóle przedstawień tego typu. I ostatni obraz Caravaggia w tej serii, obraz, co do którego też są różne dywagacje dotyczące też autorstwa. Obraz również znajduje się w Palazzo Pitti we Florencji i jest dla nas przykładem kompozycji o bardzo rodzajowym i bardzo drastycznym charakterze, bo to taka wizyta u ówczesnego dentysty, ale proszę też zwrócić uwagę na tą kompozycję, na te postaci zgromadzone wokół stołu. Obecnie już przyjmuje się, że może być to oryginał samego Caravaggia. Tego typu tematyka była też będzie popularna na północy i będzie też podejmowana właśnie przez innych przez caravagionistów. To tyle, jeśli chodzi o przegląd dzieł samego Caravaggia. A teraz chciałem Państwu już, żeśmy trochę zaczynamy, jak Państwo widzą, oglądać pracę jego naśladowców. I kilka z tych, broń Boże, nie będę starał się Państwu wszystkich pokazać, nawet nie wiem, czy tych najważniejszych pokażę, ale też między innymi te nazwiska, które pojawiają się na naszej wystawie. Jednak warto wspomnieć o Cecco del Caravaggio, artyście, który według ustaleń musiał być najbliżej związany, bardzo blisko związany z Caravaggiem w czasie jego pobytu w Rzymie, mógł być jego uczniem, pomocnikiem i później stał się kontynuatorem jego twórczości, gdzie pojawiają się właśnie takie postaci młodzieńców z dużą ilością martwej natury, ale też i z tym motywem muzycznym. I kolejny artysta, który pod bezpośrednim wpływem Caravaggia mógł się znajdować, a później po jego wyjeździe bardzo intensywnie odnosił się do jego twórczości i właśnie Bartolomeo Manfredi stanie się też takim sam on wzorcem dla innych artystów już później przybywających do Rzymu. Tutaj takie połączenie tego wątku z Bacchusem i postacią pijącą
I jednym z jego najbardziej zadziwiających obrazów jest ta scena ukarania Amora. Tutaj Mars w bardzo dynamicznej pozie. I to oczywiście też obraz, który odnosi się tutaj do tego wątku i miłosnego, i mitologicznego, i samego Amora. Również pod wpływem Caravaggia mogli być artyści dużo bardziej doświadczeni. Do tych należał Orazio Gentileschi, który tutaj przedstawia ten motyw muzyczny. Być może pozowała mu jego córka Artemizja, w której twórczości też znajdujemy, choć wcale nie aż tak dużo, taki moment właściwie, kiedy ona też poznała i częściowo inspirowała się obrazami Caravaggia. Tutaj pewne elementy można w tej kompozycji z Danae zobaczyć. I obraz, który mamy na wystawie, Judyta z głową Holofernesa, Carlo Saraceni, który też jest przykładem artysty, który pojawia się w Rzymie w podobnym czasie, ale też już pojawia się jako artysta dojrzały. I tutaj Wenus i Mars, przykład obrazu, który pokazuje jeszcze taką fazę bez wpływów Caravaggia. Tutaj mamy takie wcześniejsze, jeszcze bardziej renesansowe, czy nawet manierystyczne formy. Judyta z głową Holofernesa, widzieli Państwo, już jest bardzo bliska tych wzorców. I artysta, który tutaj też będzie dosyć bezpośrednio naśladował Caravaggia właśnie jeśli chodzi o taką tematykę rodzajową. Artysta, którego określenie zidentyfikował właściwie też Roberto Longhi. Nie znamy jego imienia i nazwiska, stąd określenie pensionante del Saraceni, czyli lokator, pensjonariusz Saraceniego, bo był artystą z bliskiego kręgu właśnie Carlo Saraceniego. I Longhi zidentyfikował 4 obrazy, teraz kilka więcej się identyfikuje. Właśnie będzie to artysta, który, proszę zobaczyć, niedawno też pojawił się obraz, który w bezpośredni sposób, jak Państwo widzą, nawiązuje do chłopca z jaszczurką, ale generalnie był to artysta specjalizujący się właśnie w tematyce rodzajowej. Na ile na podstawie tych kilku obrazów możemy ocenić, gdzie martwa natura odgrywa ważną rolę i również jako samodzielny temat są mu prace przypisywane. Tutaj jakby odnoszę się do tego, co mówiłem o tym znaczeniu martwej natury w twórczości samego Caravaggia, ale też właśnie pojawiania się jej w jego kręgu. I kolejny obraz z wystawy. Caroselli to malarz związany z Rzymem, ale w którego twórczości te wpływy Caravaggia nie zawsze są aż tak bezpośrednio widoczne. Tutaj ta scena takiej toalety, która też prowokuje do bardzo wielu interpretacji i rzeczywiście podejmuje on też taką tematykę, którą zobaczymy w twórczości jeszcze innych karawagionistów, chociażby taki motyw właśnie śpiewającego, dosłownie w tym momencie śpiewającego mężczyzny. I uczniem Carosellego był Pietro Paolini. I tutaj widzą Państwo taką bardzo bezpośrednie odniesienie do obrazu samego Caravaggia, gdzie też spotykamy 4 postaci, ale w zupełnie innym ujęciu, szczególnie jeśli chodzi właśnie o już ich stroje. I jeszcze jeden obraz, bo tutaj od czasu do czasu będziemy też wracać do tematyki mitologicznej, która również wśród naśladowców Caravaggia zazwyczaj było jej dużo mniej i tutaj dość ciekawe ujęcie, zresztą taka kompilacja różnych chwytów, motywów, które też znamy u Caravaggia i karawagionistów, to jest Achilles wśród córek Lykomedesa.
I kolejny obraz z wystawy, z kolekcji Roberta Longiego o tematyce religijnej, pojmanie Chrystusa, ale Dirk van Baburen zaczyna nam tutaj bardzo ważną grupę artystów, którzy przybywają do Rzymu już po śmierci, nie tylko wyjeździe, ale i śmierci Caravaggia, a więc właśnie będą tworzyć tą główną, późniejszą falę caravagionizmu. Duża ich część będzie pochodziła z Utrechtu, który później stanie się takim ważnym ośrodkiem tych tendencji na północy, po tym jak ci artyści powrócą do ojczyzny, nie inaczej będzie z Van Baburenem. Pokazuję Państwu ten obraz z wystawy, bo jest on świetnym przykładem, aby zobaczyć, jak pewne rozwiązania formalne były stosowane do różnych tematów. W tym przypadku obrazy już malowane po powrocie do Holandii właśnie o tematyce mitologicznej. Tutaj Prometeusz w kuźni wulkana, ale z tego samego czasu, proszę zobaczyć, właściwie bardzo podobny kompozycyjnie, tym razem Apollo, który właśnie obdziera Marsjasza ze skóry. Ta kompozycja z tymi szeroko rozłożonymi ramionami, ona jest gdzieś dalekim echem kompozycji samego Caravaggia, gdzie w podobnej pozie, powalony na ziemię, widzimy świętego Pawła w obrazie Caravaggia z kościoła Santa Maria del Popolo. Gerrit van Honthorst, kolejny wybitny caravagionista holenderski, którego na wystawie gościmy takiego bardzo wyciszonego mnicha, ale też obraz, który nosi już ten element, który będzie charakterystyczny dla Gerrita van Honthorsta, który nazywany będzie we Włoszech Gerardo Dell'Enotti jako specjalista od efektów świetlnych. Tutaj jeszcze pokazuję Państwu z jego okresu pobytu we Włoszech kompozycję przedstawiającą Orfeusza, która odnosi się tu bardzo wyraźnie do wzorca z Caravaggia z przedstawieniem świętego Jana Chrzciciela, a więc też mamy taką migrację pewnych form. No i te efekty świetlne, których nauczy się, zdobędzie popularność, później powróci i będzie je rozwijał w ojczyźnie. Bardzo różne, tu wracamy do tej pojedynczej postaci, ale to, co będzie charakterystyczne dla caravagionistów, to wprowadzenie samego źródła światła. Caravaggio właściwie prawie nigdy w obrazach, które znamy, nie umieszcza samego źródła światła w obrazie. To światło u Caravaggia z jednym wyjątkiem jest zawsze z zewnątrz. I jeszcze jedna, tym razem para w takim ujęciu, które już widzieliśmy u Caravaggia. No też oczywiście ten żar tutaj rozdmuchiwany jest aluzją miłosną, o czym oczywiście ręka tego pana dość dosłownie właśnie w taki rubaszny sposób daje znać, jest aluzją właśnie do też motywu miłosnego. Gerrit van Honthorst powraca do ojczyzny i jego styl się zmienia. Będzie wracał do pewnych motywów. Tutaj akurat dla Państwa wybrałem bardzo oryginalny obraz, który był po prostu dekoracją też na suficie, gdzie Honthorst już w dużo jaśniejszych barwach właśnie eksploruje ten temat muzykującego towarzystwa. I drugi z ważnych caravagionistów utrechckich to Henryk ter Bruggen, tutaj taka bachantka z małpą i caravaggioniści francuscy. Tutaj pokazuję Państwu tylko Valentina de Boulogne, którego właśnie obraz gościmy na obrazie. Świetne, dość wczesne jego dzieło. To będzie artysta, który nie zdąży wrócić do Francji. Dość wcześnie umiera, zresztą jak podają biografowie, w dość takich sensacyjnych okolicznościach dramatycznych po libacji, chłodząc się w fontannie
i nagle umierając, co zresztą wpisywałoby się w też taki klimat, który łączony jest z samym Caravaggiiem. To jest, proszę Państwa, scena zaparcia się świętego Piotra, a więc scena religijna, ale ten wątek jest przesunięty gdzieś w tło. Głównym motywem jest właśnie ten motyw z tymi żołnierzami, tutaj nawet nie przy stole, tylko przy takim antycznej płaskorzeźbie. Valentin de Boulogne będzie się specjalizował w takich scenach właśnie wokół stołu. Bardzo często, jeszcze zobaczymy, będą to różne towarzystwa bawiące się, ale potrafi też wykorzystać ten schemat do zupełnie innej kompozycji w swojej wymowie. To alegoria 4 etapów życia ludzkiego, a więc wcale nie kompozycja rodzajowa. Jeszcze z francuskich artystów pokażę Państwu Trofima Bigota, obraz z Kunsthistorisches Museum, bo tutaj mamy, tak jak w Chłopcu z jaszczurką, ten efekt takiej ekspresji na twarzy. Tutaj co innego wywołuje ten przestrach i zaskoczenie. Jeszcze powinienem więcej Państwu wymienić karawagionistów francuskich, ale chciałbym pokazać Nicolasa Reniera, który pochodził z takiego pogranicza właściwie Flandrii i Francji. I tutaj scena, która przywodzi na myśl już pokazywaną scenę właśnie takiej toalety. Czy Theodor Rimbaud, tutaj z kolei przykład właśnie pochodzącego z Flandrii artysta i zupełnie inna redakcja takiej muzycznej pary, czy jeszcze obraz właśnie bawiącego się i muzykującego towarzystwa, ale to już praca trochę późniejsza, gdzieś ten wpływ Caravaggia tutaj też widać. I kolejny obraz z wystawy Matthiasa Stoma, który prawdopodobnie też z Flandrii właśnie pochodził, ale przyjechał dość szybko do Włoch. Tutaj motyw ze Starego Testamentu ze zwiastowaniem urodzin Samsona, ale też warto wspomnieć, że w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie znajduje się właśnie też tego artysty, jemu przypisywany obraz z też takim motywem rozdmuchiwania tego żaru, motywem, który zresztą na północy właśnie był szczególnie popularny. I kolejny obraz z wystawy Giuseppe de Ribera. W kolekcji Longiego znajduje się 5 obrazów z przedstawieniami apostołów. Ja Państwu pokazuję świętego Bartłomieja. Tą postać już w trakcie męczeństwa będzie wielokrotnie Ribera pokazywał w czasie swojej kariery. To jest obraz z kluczowego dla nas momentu, nie tylko dla Ribery, ale właśnie zjawisk, o których mówimy. Ribera pojawił się dość wcześnie w Rzymie i tam, jak widać, był pod wpływem bezpośrednim Caravaggia, ale z racji też swojej indywidualności zaadoptował to, rozwinął. Będzie jednak bardzo różnorodnie potrafił malować, poruszał się między różnymi stylistykami. Po kilku latach w Rzymie wyjedzie do Neapolu. Jeszcze z tego okresu rzymskiego chciałem Państwu pokazać właśnie obrazy, co do których nie ma wątpliwości, że są obrazami będącymi alegoriami. No, to trzymanie tej cebuli to oczywiście alegoria zapachu, a tutaj alegoria dotyku. Taka interpretacja przecież też dotyczy obrazu Caravaggia, Chłopca z jaszczurką. Tu zupełnie inna redakcja, pokazująca zresztą też, że tego typu sceny, które wydają się scenami rodzajowymi, mają wymiar alegoryczny, potrafią kryć wiele treści, bo tutaj poprzez ten leżący w skrócie ukazany obraz na stole Ribera zabiera też głos w dyskusji Paragone, czyli o wyższości sztuk, wyższości rzeźby i malarstwa. Oczywiście Ribera jako malarz opowiada się po stronie malarstwa. I będzie sięgał dość rzadko po
tematykę mitologiczną. Tutaj proszę zobaczyć, jaki jego wersja Bachusa, ale też pokazuje Państwu, to już są prace z okresu neapolitańskiego, bo Ribera zyska też dodatkową sławę z racji tego, że zajmie się grafiką i będzie też, jak widać, graficzne wersje swoich obrazów tworzył. On w ogóle miał taką predylekcję, często tworzył właśnie sceny mocno drastyczne, sceny męczeństw, świętych, ale tutaj, jak Państwo widzą, pojawia się też taka scena z tym satyrem i też ta kwestia samej ekspresji, o której tutaj dzisiaj mówimy, ekspresji, która pojawia się w obrazach Ribery. Ja Państwu pokazuję te mitologiczne, tutaj właśnie takie męczeństwo jednego z herosów należące do też serii obrazów i również przerażenie na twarzy Marsjasza. Trudno się dziwić, bo właśnie jest też obdzierany ze skóry. Zresztą bardzo podobne ujęcia będzie Ribera stosował właśnie do świętego Bartłomieja, również przecież obdzieranego ze skóry. Ta kwestia ekspresji pojawia się też zresztą w motywie z satyrem właśnie w rysunkach Ribery, który był świetnym rysownikiem w odróżnieniu od Caravaggia. To znaczy Caravaggio jakby nie czuł potrzeby, nie używał rysunków. Później przejmą to w większości jego naśladowcy, ale jak widać nie wszyscy. Tutaj Ribera zachował ten swój jakby własną indywidualność i zresztą ten motyw właśnie takiej otwartej w bólu, przerażeniu, w tej ekspresji twarzy przeniesie też w grafikę, tworząc rodzaj takiego wzornika, można powiedzieć. I proszę Państwa, jeśli chodzi o tematykę mitologiczną, to tak jak mówiłem, jest jej dużo mniej. Chciałem tutaj coś jeszcze znaleźć i natrafiłem na taki obraz z niedawnej aukcji, który dowodzi na to, że nie każda praca jest arcydziełem, ale też mamy właśnie takiego bohatera mitologicznego tutaj dręczonego przez to, iż nie może dostać owych jabłek. Na sam koniec chciałbym się teraz skupić w takim dosyć przyspieszonym tempie, pokazać Państwu pewne motywy, które łączą się bezpośrednio z obrazami Caravaggia, tak jak chociażby tutaj ten motyw z lutnią, ale proszę zobaczyć, u Henryka Terbrugena pojawia się też ten motyw śpiewu, który już widzieliśmy w różnych kompozycjach. Orazio Gentileschi swoją lutnistę przedstawia właśnie w dość oryginalny sposób, ale chociażby korzysta z tego pomysłu takiego promienia świetlnego, mocnego zresztą też światłocienia charakterystycznego dla Caravaggia. I ta tematyka muzyczna, takich przedstawień pojedynczych postaci zrobi furorę można powiedzieć, w kręgu szczególnie holenderskich, ale nie tylko caravagionistów. I tutaj pokazuję, zresztą instrumenty, jak widać, mogą być różne, ale zawsze są to tak bardzo zaanimowane postaci właśnie w taki ekspresyjny sposób, no i szczególnie ten efekt śpiewu, który tutaj znowu widzimy się pojawia. I to są zresztą różne wariacje, jak Państwo widzą. Ci artyści, tutaj takie zestawienie kilku prac tego samego, ale niekoniecznie autora, gdzie w różnych ujęciach, w różnych sposobach przedstawienia mamy bardzo podobną tematykę właśnie takiego pojedynczego muzyka czy śpiewaka, tak jak w tym przypadku. Zresztą ta muzyka może jest też łączona właśnie z dobrą zabawą i ten motyw picia ze świetnie namalowanym kielichem też się może pojawić. Jeszcze Mattia Pretti, który należy do takich późnych kontynuatorów Caravaggia w Neapolu, też między innymi korzystając z wzorców Ribery. I tutaj jego jeszcze tak dość spokojnie, statycznie przedstawione towarzystwo muzyczne. Valentin de Boulogne swoich muzyków przedstawia dużo bardziej dynamicznie.
A tutaj wraca nam jeszcze Pietro Paolini, który łączy ten motyw koncertu z tym motywem bachicznym, tutaj zresztą w tej postaci, w tych plecach odnosząc się do wzorca antycznego, do słynnego torsu belwederskiego. I kolejne sceny koncertów, naprawdę mógłbym Państwu dużo więcej ich pokazać, to tylko świadczy właśnie, jak był to temat popularny w tym kręgu, mający swoje korzenie w Caravaggiu, ale właśnie i tu w różny sposób, bardziej bezpośrednio, mniej bezpośrednio, one się odnoszą do tej sceny koncertu, ale też potrafią być, jak widzą Państwo, bardzo rozbudowane. Tutaj też taka w bardziej jaśniejszych kolorach, ale kompozycja też o tym temacie Herita van Honthorsta. Moglibyśmy też poszukiwać pewnych dzieł, które są właśnie na granicy. Tutaj podobne właściwie muzykujące towarzystwo w wykonaniu tego włoskiego karawaggianisty Anti-Veduto Grammatiki, ale to święta Cecylia. Zresztą te przedstawienia muzykujących kobiet też często są właśnie na granicy z przedstawieniem tej świętej patronki muzyki. I jeszcze chciałbym wrócić do jednego obrazu Caravaggia, który nie jest przecież obrazem rodzajowym. To powołanie świętego Mateusza, obraz z kościoła San Luigi dei Francesi, do tej pory tam się znajdujący, a więc właśnie szczególnie te obrazy, które były w kościołach rzymskich, były takim bezpośrednim źródłem dla artystów, którzy w Rzymie przebywali, przyjeżdżali do niego też często z daleka. I choć to temat religijny, to widzą Państwo, że ten motyw właśnie towarzystwa przy stole, już w takich szatach nie bezczasowych, jest ważnym elementem. I jeszcze jedno odniesienie do konkretnie samego Caravaggia, taki rysunek pochodzący z czasów jego życia. Rysunek, który dość wiernie powtarza tą kompozycję z grającymi w karty. Zresztą był zapewne takim rysunkiem, który miał służyć do zapamiętania jej, bo tutaj są też takie notatki odnoszące się do koloru. Mówiłem Państwu, że sam Caravaggio i również w większości jego naśladowcy raczej malowali bezpośrednio z żywego modela, tak jak to robi Caravaggio, wbrew tradycji włoskiej używania szkiców, studiów. Tutaj byśmy mieli taki przykład rysunku, który po prostu służył do tego, żeby zapamiętać i być może później zmodyfikować kompozycję Caravaggia. I sceny tutaj najpierw grania w karty, bo tutaj będziemy właśnie też widzieć, jak różne rzeczy można przy tym stole robić. U Valentena de Boulogne różne rzeczy są robione. Gra w karty to też dość wczesny jego obraz. Zresztą proszę zobaczyć ten motyw tego oszukiwania tutaj też się pojawia, tylko inaczej zredagowany. Tam jest ta trzecia postać taka zamaskowana, podpowiadająca z tyłu. I jeszcze jeden przykład gry w karty tego artysty zupełnie inaczej zredagowany. Przy stole zresztą można było różne rzeczy robić. Kilka lat temu w Zamku Królewskim gościł obraz Georgesa de la Toura. I tutaj, proszę Państwa, wprowadzam ten wątek, dlatego że to jest artysta francuski, którego wpływ na niego Caravaggia jest dyskutowany. Widzimy podobną tematykę w jego pracach, też ostre efekty świetlne, ale zapewne był to malarz, który mógł się spotkać z tymi rozwiązaniami właśnie za sprawą wracających z Włoch caravagionistów. Valentena de Boulogne nie, bo powiedziałem o tym, że on do Francji nie wróci. Tutaj go Państwu pokazuję też ze stołem, ale na pierwszym planie wraca nam kompozycja z wróżeniem z ręki i też kompozycja, która i wśród włoskich, ale też i
zagranicznych. Tutaj Simon Vouet, który też kilkakrotnie będzie tą scenę przedstawiał, też bezpośrednio nawiązując do Caravaggia. Nicolas Renier, tutaj też scena łącząca właśnie kilka takich elementów. I zakończyć chciałem sceną grania w karty Jana Livensa, artysty, który też w sposób pośredni miał szansę obserwować dokonania Caravaggia. I tutaj poprzez ten obraz, jak Państwo widzą, bardzo bezpośrednio wzorowany właśnie na kompozycjach utrechckich caravagionistów, pojawia nam się kolejne nazwisko, tak jak przed chwilą Georges de la Tour, które jest tym wielkim nazwiskiem sztuki barokowej. Mam oczywiście na myśli Rembrandta, z którym blisko znał się, współpracował Jan Lievens. I tutaj pojawia się następne zagadnienie, w jaki sposób właśnie pośrednio Caravaggio, te cechy przenoszone przez jego naśladowców, wpłynęły na samego Rembrandta. Zresztą tych artystów, którzy korzystają z Caravaggia w bardziej bezpośredni sposób, mówiłem o Rubensie, ale właśnie i taki pośredni, można by było wymieniać więcej, bo mówiliśmy o Neapolu, który obok Rzymu był głównym ośrodkiem też caravagionizmu, Neapolu wtedy rządzonego przez Hiszpanów, i też moglibyśmy urządzić wycieczkę do Hiszpanii, chociażby wczesne obrazy Velázqueza bardzo dobrze by się nam wpisały w tematykę, ale również i w sposoby ujęcia, które dzisiaj żeśmy śledzili. Ale te kwestie Rembrandta, Velázqueza, ich pośrednich związków z Caravaggiem to już jest zupełnie inny temat. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.